Aktorzy prowincjonalni to film zaliczany do kina moralnego niepokoju, to film Agnieszki Holland i to film o teatrze. Te trzy perspektywy wydają mi się istotne. Film powstał w roku 1978, premierę miał w roku 1979. Kiedy patrzy się z dzisiejszej perspektywy na kino moralnego niepokoju, bądź też używając innego określenia kino nieufności, dostrzega się taką aktualność tamtych filmów. Niektórzy używają nawet pojęcia publicystyczność, reakcję na to, co się działo, ale też taką nieskomplikowaną formę, jakąś swoistą doraźność. Niektóre filmy, które pojawiały się wówczas na ekranach, można powiedzieć, że dużo straciły z perspektywy lat. Inne z kolei, takie jak choćby Wodzirej, Falka, Amator Kieślowskiego, czy właśnie aktorzy prowincjonalni Agnieszki Holland bronią się znakomicie. Należą do kina moralnego niepokoju, ale są też filmami, które można bez żadnego problemu oglądać poza kontekstem historycznym. Jednakże kontekst ten jest niezwykle istotny. Pamiętajmy, że to zjawisko, które nazywamy kinem moralnego niepokoju, pojawia się w drugiej połowie lat 70., czyli w momencie, kiedy trwają jeszcze rządy ekipy Edwarda Gierka, natomiast społeczeństwo straciło już do nich zaufanie. O ile jeszcze w pierwszej połowie dekady mogło się wydawać, że między władzą a społeczeństwem następuje jakaś nić porozumienia, to po roku 1976 już w ogóle takiej ewentualności nie ma. Realizowane wówczas filmy nie mogą mówić o polityce wprost. Pamiętajmy, że kinematografia jest państwowa, państwo jest decydentem w sprawach i produkcji, i dystrybucji i decyduje również o recepcji. Natomiast skoro nie można mówić o polityce, można mówić o tej polityce nie wprost. Można mówić o niej chociażby dzięki ukazywaniu życia na prowincji, prawda? Bo pewne rzeczy przyjmowano taką niepisaną mowę. Te filmy nie rozgrywają się w Warszawie, w centrali nic się złego nie dzieje, to się dzieje na prowincji. Można skupiać się, pokazując kwestie etyki, moralnych zachowań bohaterów, czy moralnej oceny tych zachowań i pokazać jednocześnie atmosferę takiego marazmu, atmosferę szarości, zniechęcenia, braku perspektyw. W tym kontekście aktorzy prowincjonalni dają się doskonale czytać. Czy aktorzy prowincjonalni są filmem o teatrze? Oczywiście tak. Akcja rozgrywa się w jednym z teatrów. Do prowincjonalnego teatru przyjeżdża reżyser z Warszawy. U aktorów budzi to nadzieję. Może uda się zrobić znakomity, świetny spektakl, może dzięki temu uda się pokazać coś w Polsce. Jednakże bardzo szybko okazuje się, że reżyser nie ma zamiaru wchodzić w intelektualne czy narodowe rozważania, że chce po prostu odwalić chałturę, chce dzięki temu odzyskać zaufanie w Warszawie i w zasadzie zespół mu się podporządkowuje. Nieco inaczej patrzy na to Krzysztof, gwiazda na miarę tego prowincjonalnego teatru, który nie tylko chciałby robić karierę, ale i stara się żyć teatrem, stara się pokazać przez teatr coś więcej, stara się opowiedzieć o rzeczach, które w jakiś sposób go bolą. Dlatego prędzej czy później musi dojść do konfliktu między reżyserem a Krzysztofem, chociaż jest to konflikt jakoś przez te okoliczności stłamszony i nie mogący wybrzmieć do końca. Agnieszka Holland sama w teatrze wcześniej pracowała, doskonale znała środowisko, ale aktorzy prowincjonalni nie są filmem środowiskowym. O teatrze w polskim kinie opowiadano chętnie, mówiąc zarówno o doświadczeniach środowiska, jak w filmach Jutro premiera, mówiąc o teatrze z perspektywy politycznej, jak chociażby w Dwóch brygadach, czy też traktując teatr jako scenę życia, jak w Drzwiach w murze, czy Kobiecie w kapeluszu Stanisława Różewicza, a wymieniłem zaledwie kilka filmów, tych filmów byśmy uzbierali zapewne kilkanaście. Również w aktorach prowincjonalnych Holland wychodzi poza kino środowiskowe i stara się powiedzieć o współczesnej Polsce.
Zwróćmy uwagę, że nieprzypadkowo została wybrana sztuka, którą aktorzy prowincjonalni wystawiają. To jest Wyzwolenie Wyspiańskiego. To jest sztuka, która przede wszystkim sama o teatrze opowiada, bo Wyspiański mówi o wystawianiu sztuki, akcja się rozgrywa na scenie. To jest sztuka, która mówi o maskach, które jednocześnie przykrywają prawdziwe ja człowieka, ale też są elementem teatru. I nieprzypadkowe jest to również dlatego, że tak jak Wyspiański mówił o współczesnej Polsce wówczas, mówił o konieczności wyzwolenia Polski spod władzy zaborów, o wyzwolenie sztuki, o wyzwolenie narodu spod takiego marazmu i spod tej szarości, to o tych samych sprawach opowiada Agnieszka Holland. Czyli mamy taką piętrową konstrukcję. Aktorzy prowincjonalni wystawiają sztukę Wyspiańskiego Wyzwolenie, która to sztuka opowiadała o wystawianiu współczesnej Polski, która mówiła również o wyzwoleniu na początku XX wieku spod władzy zaborów, spod władzy takiej atmosfery zniechęcenia i wyzwoleniu sztuki. I wszystkie te trzy elementy można przenieść do końca lat 70. i zarówno do fabuły filmów, jak i do tego do sytuacji po prostu Polski schyłku epoki gierkowskiej. Zauważmy również, że w filmie mamy do czynienia ze swoistym cenzurowaniem tej sztuki. To znaczy reżyser zaczyna wycinać te maski, które wydają się najważniejsze. Te maski, które mówią o sprawach drażniących, o sprawach, które związane są z ówczesną sytuacją, które mówią właśnie o wyzwoleniu sztuki. Ta sztuka pojawia się wprost, pojawia się przez cytowanie Wyspiańskiego ze słynnym hasłem Warchoły to wy, którymi to słowami zwraca się Krzysztof do zespołu teatralnego. Ale to jest też pytanie o rolę teatru, nie tylko jako miejsca, w którym gra się sztuki, ale także jako miejsca, w którym inteligencja może pełnić swoją rolę, bo to jest właśnie związane z tym cenzurowaniem sztuki przez reżysera. On zapomniał, na czym polega rola artysty. Zapomnieli także w większości członkowie tego zespołu. Pamięta jeszcze Krzysztof, ale on też jest na pograniczu. My mamy nadzieję, że on o tym swoim posłannictwie pamięta. Film zostawia nam tutaj pewną otwartą drogę, natomiast nie do końca mówi nam to wprost. Przecież w polskiej tradycji, jeszcze od wieku XIX, rolą artysty było dbanie o naród, o tę kulturę duchową narodu, o podtrzymywanie tożsamości narodowej, tożsamości kulturowej tego narodu. Rolą aktora nie jest granie, to jest, dzisiaj się o tym nie mówi, dzisiaj są zupełnie inne czasy. Ale jeszcze przecież w PRL-u od aktora wymagano czegoś więcej. Aktor to nie było tylko posłannictwo sztuki, ale i aktor, czy w ogóle człowiek teatru, reżyser, autor sztuki byli bardzo mocno wpisani w kulturę narodową i w dbanie o tę kulturę narodową. A reżyser o tym zapomina. I to było w ogóle oskarżenie, które stawiały również inne filmy z tego okresu, bo przecież nie inaczej robi Andrzej Wajda w Człowieku z marmuru przez postać reżysera Burskiego, że ludzie teatru, ludzie kultury, ale również ludzie kina powinni pamiętać o tym, co jest im dane, co jest im przypisane. Nie mogą po prostu robić filmów, muszą zabierać głos w istotnych sprawach. I tutaj przechodzimy również do twórczości Agnieszki Holland. Muszę przyznać, że Agnieszka Holland jest autorką niezwykle trudną do opisania, bo jej filmy są bardzo zróżnicowane, zarówno te filmy, które realizowała w Polsce, jak i za granicą. Można jednak w jej twórczości wychwycić kilka elementów wspólnych. Bardzo często pojawia się u niej motyw rewolucji, nie tylko w Gorączce, gdzie o tej rewolucji mówi się wprost, ale przecież także o rewolucji w kulturze, żeby wspomnieć całkowite zaćmienie. I mówi się bardzo dużo też o roli artysty, czy w filmie Kopia Mistrza,
notabene fatalne tłumaczenie tego tytułu, jak i w całkowitym zaćmieniu. No, w innych filmach też by nam się pewnie udało znaleźć. I ten wątek artysty, wątek sztuki i wątek rewolucji przecież w Aktorach prowincjonalnych znajdują doskonałą egzemplifikację. Dlatego na ten film można patrzeć z trzech perspektyw. Jako kino moralnego niepokoju, jako film o teatrze, jako kino Agnieszki Holland. A to wszystko razem daje nam znakomity, do dzisiaj aktualny film o odpowiedzialności artysty, ale też film czytany w kontekście schyłku lat 70., o ówczesnej Polsce, o szarzyźnie, o chęci wyrwania się z tej szarzyzny, o konformizmie, o ucieczce od odpowiedzialności, o dylematach moralnych, czyli o tym wszystkim, o czym mówiło kino moralnego niepokoju, nie mogąc mówić o sprawach politycznych wprost.